1 stycznia 1990 roku. Polska oficjalnie staje się państwem wolnym. Upadł komunizm. Rozpoczyna się transformacja ustrojowa. Ale jest jeden obszar, który w negocjacjach Okrągłego Stołu został pominięty. Temat uznany za zbyt wrażliwy, zbyt skomplikowany. Służby specjalne. Służba Bezpieczeństwa PRL zatrudniała około 25 000 funkcjonariuszy. Tajnych współpracowników, według różnych szacunków, od 70 do 90 tysięcy. To ogromna sieć ludzi, struktur, wiedzy operacyjnej. Co się z nimi stało po 1989 roku? Czy polskie służby przeszły rzeczywistą transformację? Czy zerwały z komunistyczną przeszłością? A może zachowano ciągłość? I jeśli tak, to dlaczego? Kwiecień 1989 roku. Magdalenka. Za zamkniętymi drzwiami przedstawiciele Solidarności i władz komunistycznych negocjują zasady transformacji, podział władzy, wolne wybory, demokratyzację. Ale w protokołach brakuje jednego tematu – służb specjalnych. To nie było przeoczenie, to była świadoma decyzja. Generał Czesław Kiszczak, ostatni minister spraw wewnętrznych PRL, pozostał na stanowisku do końca roku 1989. Według dostępnych dokumentów, w tym okresie w siedzibach SB na terenie całego kraju, przeprowadzono niszczenie materiałów archiwalnych. Według różnych szacunków zniszczono setki tysięcy dokumentów. Dokładna skala tego procesu do dziś nie jest w pełni zbadana przez historyków. Gdy we wrześniu 1989 roku powstał pierwszy niekomunistyczny rząd pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego, stanął on przed fundamentalnym dylematem. Co zrobić ze służbami? Były 3 możliwości. Pierwsza – całkowita likwidacja starych struktur i budowa służb od zera. Tak zrobili Niemcy po upadku Państwowej Służby Bezpieczeństwa, ale to wymagało czasu, ludzi, wiedzy operacyjnej, której nikt w opozycji nie posiadał. Druga – pełna czystka kadrowa, zwolnienie wszystkich byłych funkcjonariuszy SB. Ale kto miałby ich zastąpić? Kto znał metody pracy służb? Kto miał kontakty międzynarodowe? Trzecia – pragmatyzm, zachowanie ciągłości kadrowej, ale pod nowym nadzorem demokratycznym. Według części historyków wybór pragmatyzmu był jedyną realną opcją w ówczesnych warunkach geopolitycznych. Polska znajdowała się wciąż w sferze wpływów sowieckich, potrzebowano sprawnych służb. Według innych badaczy była to zgubna decyzja, która pozwoliła na zachowanie struktur i mentalności PRL-u wewnątrz demokratycznego państwa. Do dziś trwa debata, która z tych ocen jest bliższa prawdy. 6 kwietnia 1990 roku. Sejm uchwala ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa, UOP. To miała być polska służba specjalna nowego typu, demokratyczna, służąca wolnej Polsce. UOP miał zajmować się kontrwywiadem, wywiadem, ochroną informacji niejawnych, według założeń bez politycznego zaangażowania, pod kontrolą cywilną. Z około 11 000 funkcjonariuszy SB, którzy ubiegali się o pracę w nowych służbach, do UOP przyjęto około 5 000. To oznaczało, że połowa została odrzucona w procesie weryfikacji. Według oficjalnych kryteriów wykluczano osoby bezpośrednio zaangażowane w łamanie praw człowieka, represje wobec opozycji oraz te, które nie uzyskały rekomendacji komisji weryfikacyjnej. Proces ten do dziś budzi kontrowersje wśród badaczy. Część historyków wskazuje, że kryteria były zbyt łagodne i pozwoliły na zachowanie znaczącej ciągłości kadrowej. Inni argumentują, że biorąc pod uwagę ówczesne realia, brak alternatywnej kadry, zagrożenie ze strony obcych służb, potrzebę zachowania ciągłości operacyjnej, była to jedyna możliwa droga. Warto zauważyć, że Polska nie była wyjątkiem. Czechosłowacja, Węgry, państwa bałtyckie,
Wszędzie zachowano częściową ciągłość kadrową w służbach. Pełne zerwanie, jak w przypadku Niemiec, było wyjątkiem, nie regułą. W pierwszych latach działalności UOP przeprowadził szereg udanych operacji kontrwywiadowczych. Według raportów służb wykryto kilkadziesiąt sieci szpiegowskich działających na terenie Polski. Po przystąpieniu Polski do NATO w 1999 roku polskie służby zostały poddane weryfikacji przez partnerów zachodnich. Urząd Ochrony Państwa uzyskał pozytywną ocenę i rozpoczął współpracę z Central Intelligence Agency, Secret Intelligence Service oraz służbami innych państw NATO. Jednocześnie narastała krytyka. Niektóre środowiska wskazywały na przypadki nadużyć, braku kontroli parlamentarnej, utrzymywania się starych struktur i mentalności. Polska zaczęła dzielić się na dwa obozy. Jedni mówili, służby działają profesjonalnie, chronią państwo, współpracują z Zachodem. Drudzy odpowiadali, to pozory, w środku wciąż tkwi mentalność PRL, zachowano ciągłość z czasami SB. Lata 90. to dla Polski czas wielkiej transformacji gospodarczej. Prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, powstawanie nowych fortun. W tym samym czasie obserwujemy zjawisko, które budzi pytania badaczy. Część byłych funkcjonariuszy służb zakłada firmy prywatne, agencje ochrony, firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem międzynarodowym. Według ekspertów bezpieczeństwa tego typu działalność jest legalna i powszechna w krajach demokratycznych. Funkcjonariusze służb dysponują specjalistyczną wiedzą i kontaktami, które po odejściu ze struktur państwowych mogą wykorzystać komercyjnie. Jednocześnie część analityków wyrażała obawy dotyczące potencjalnych konfliktów interesów w sytuacjach, gdy były funkcjonariusz mógłby wykorzystywać tajne informacje zdobyte podczas służby lub wykorzystywać kontakty w strukturach państwowych do celów biznesowych. W odpowiedzi na te obawy wprowadzono regulacje prawne dotyczące zatrudniania byłych funkcjonariuszy, okresów karencji oraz zakazu wykorzystywania informacji niejawnych. Skuteczność tych regulacji pozostaje przedmiotem debaty. Warto również zwrócić uwagę na sukcesy polskich służb w latach 90. Według oficjalnych komunikatów Urząd Ochrony Państwa i wojskowe służby informacyjne wykryły i zlikwidowały kilkadziesiąt sieci szpiegowskich działających na terenie Polski. Po przystąpieniu do NATO polskie służby aktywnie uczestniczyły w operacjach antyterrorystycznych, wymianie informacji wywiadowczych oraz wspólnych przedsięwzięciach z partnerami zachodnimi. Według dostępnych ocen partnerów z NATO, polski kontrwywiad otrzymywał pozytywne noty za profesjonalizm i skuteczność działania. To perspektywa często pomijana w polskiej debacie publicznej, która koncentruje się głównie na aferach i kontrowersjach. W ciągu lat 90. kilka rządów podejmowało próby reformowania służb. Zmiany kadrowe, nowe przepisy, próby wzmocnienia kontroli parlamentarnej. Utworzono Sejmową Komisję do Spraw Służb Specjalnych. Powołano sejmowych kontrolerów. Wprowadzono mechanizmy nadzoru cywilnego. Czy to wystarczyło? Według części ekspertów, tak. Służby stopniowo ulegały demokratyzacji i profesjonalizacji. Według innych, to były zmiany kosmetyczne. Prawdziwa reforma nigdy nie nastąpiła. Część badaczy wskazuje na problem strukturalny. W systemie demokratycznym, gdzie co 4 lata zmienia się ekipa rządząca, służby specjalne, z natury rzeczy działające w tajemnicy i na zasadzie ciągłości, zawsze będą budzić podejrzenia o autonomię i niezależność od kontroli politycznej. Rok 2005. Po wygranych wyborach nowy rząd zapowiada gruntowne reformy służb. Antoni Macierewicz zostaje ministrem obrony narodowej. W maju 2006 roku publikuje raport o wojskowych służbach informacyjnych. To 1000 stron tekstu zawierających poważne oskarżenia. Raport zawierał oskarżenia dotyczące nielegalnych działań, braku nadzoru, nadużyć kompetencji oraz zachowania ciągłości z poprzednim systemem. Według autorów raportu, WSI wymykało się demokratycznej kontroli. Raport spotkał się z ostrą krytyką ze strony części środowiska ekspertów bezpieczeństwa,
którzy kwestionowali metodologię, wyrywkowe przedstawienie faktów oraz polityczny charakter dokumentu. WSI zostaje rozwiązane. Na jego miejsce powstają dwie nowe formacje: Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Decyzja ta wywołuje burzliwą debatę. Zwolennicy reformy argumentują, że była to konieczna czystka w strukturach obarczonych patologiami. Przeciwnicy wskazują na destabilizację służb, utratę cennej wiedzy operacyjnej oraz polityczną motywację działań. Do dziś trwa debata naukowa o skutkach rozwiązania WSI. Według niektórych historyków była to niezbędna reforma, która przerwała ciągłość z okresem PRL-u, według innych polityczna czystka, która osłabiła polskie bezpieczeństwo narodowe. Pełna ocena tego okresu jest utrudniona przez fakt, że wiele dokumentów pozostaje niejawnych. Historycy nie mają dostępu do pełnej dokumentacji WSI, co uniemożliwia kompleksową i obiektywną analizę. Warto zauważyć, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym dochodzi do głębokich reform służb specjalnych po zmianie władzy. Podobne procesy miały miejsce w USA po Watergate, we Francji po aferze Rainbow Warrior, we Włoszech po aferze Gladio. W systemach demokratycznych reformy służb specjalnych prawie zawsze są politycznie kontrowersyjne, ponieważ służby z natury swojej działalności funkcjonują w obszarze tajemnicy i trudno zweryfikować argumenty obu stron sporu. Instytut Pamięci Narodowej przeanalizował dziesiątki tysięcy teczek. Ujawniono setki nazwisk tajnych współpracowników. Skazano kilkaset osób za fałszywe oświadczenia lustracyjne. Według danych IPN do roku 2024 przeprowadzono lustrację kilkudziesięciu tysięcy osób pełniących funkcje publiczne. Większość przeszła ją pozytywnie. Nie stwierdzono współpracy ze służbami PRL. Jednocześnie proces lustracji budzi kontrowersje. Część badaczy wskazuje, że stał się on narzędziem walki politycznej, sposobem na dyskredytację przeciwników poprzez odkrycie kompromitujących dokumentów. Główny problem lustracji wynika z faktu masowego niszczenia dokumentów w latach 1989 i 90. Według szacunków IPN zachowało się zaledwie około 30% dokumentacji SB. Dodatkowo część zachowanych dokumentów budzi wątpliwości co do autentyczności. Eksperci kryminalistyczni wskazują na przypadki fałszowania, dopisywania nazwisk, tworzenia dokumentów post factum. Kolejny problem to niejednorodność kategorii współpracy ze służbami. Według dokumentów IPN można wyróżnić kilkanaście różnych form, od rzeczywistych agentów, przez kontakty operacyjne, po osoby zarejestrowane bez ich wiedzy jako kandydaci na współpracowników. To sprawia, że prosta odpowiedź „był w teczce”, „był współpracownikiem” jest nieadekwatna. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy kontekstu. Lustracja niewątpliwie osiągnęła część swoich celów. Ujawniono informacje o strukturach SB. Część osób, które celowo ukrywały swoją przeszłość, poniosła konsekwencje prawne. Społeczeństwo uzyskało dostęp do wiedzy o mechanizmach funkcjonowania służb PRL. Ale jest też druga strona. Lustracja pogłębiła podziały społeczne. Stała się narzędziem politycznym. Zniszczyła kariery osób, które mogły być ofiarami pomyłek lub fałszerstw w dokumentacji. Dziś polskie służby specjalne to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według oficjalnych komunikatów polskie służby skutecznie współpracują z partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Uczestniczą w operacjach antyterrorystycznych, wymianie informacji wywiadowczych, ochronie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie wciąż pojawiają się kontrowersje. Sprawy związane z nadużyciami, brakiem transparentności, podejrzeniami o polityczne wykorzystanie służb. Pytanie pozostaje otwarte. Czy udało się stworzyć skuteczną kontrolę demokratyczną nad służbami? Czy służby są apolityczne i służą państwu, nie partii rządzącej? Warto zauważyć, że kontrowersje wokół służb specjalnych nie są polską specyfiką.
W USA trwa debata o nadmiernych uprawnieniach NSA, we Francji o polityzacji służb, w Niemczech o skuteczność Bundesamt für Verfassungsschutz. We wszystkich demokracjach istnieje napięcie między potrzebą tajemnicy operacyjnej służb a demokratyczną kontrolą. Między skutecznością działania a poszanowaniem praw obywatelskich nie ma idealnego modelu służb specjalnych w demokracji. Każdy system ma swoje wady. Pytanie brzmi, który system najlepiej odpowiada potrzebom danego kraju w danym momencie historycznym? Ponad 35 lat po transformacji Polska wciąż prowadzi debatę o swoich służbach specjalnych. Są 3 główne perspektywy w tej debacie. Pierwsza, krytyczna, transformacja służb była pozorna. Zachowano ciągłość strukturalną i mentalną z czasów PRL. Dawni funkcjonariusze SB i ich sieci wpływów wciąż działają w strukturach państwa. Prawdziwa reforma nigdy nie nastąpiła. Druga, obronna. Transformacja była realna i konieczna. Zachowano ciągłość kadrową, bo nie było alternatywy. Służby przeszły proces demokratyzacji, współpracują skutecznie z Zachodem. Krytyka wynika z niezrozumienia specyfiki pracy operacyjnej i wymogów bezpieczeństwa narodowego. Trzecia, analityczna. Transformacja była procesem złożonym, pełnym kompromisów i błędów. Zachowano ciągłość tam, gdzie była konieczna operacyjnie. Przeprowadzono reformy tam, gdzie było to możliwe politycznie. Rezultat jest mieszany. Służby są lepsze niż w PRL, ale gorsze niż w najlepszych demokracjach zachodnich. Która perspektywa jest najbliższa prawdy? Trudno orzec jednoznacznie. Brakuje dostępu do pełnej dokumentacji. Wiele faktów pozostaje niejawnych. Różne źródła przedstawiają sprzeczne interpretacje tych samych wydarzeń. Dopóki nie zostaną ujawnione wszystkie archiwa, dopóki nie przeprowadzi się kompleksowych badań naukowych opartych na pełnej dokumentacji, będziemy operować w obszarze niepewności. Co możemy powiedzieć na pewno? Że służby specjalne w każdej demokracji są obszarem napięcia między tajemnicą a transparentnością, że Polska dokonała wyboru ciągłości zamiast radykalnego zerwania, że konsekwencje tego wyboru, zarówno pozytywne, jak i negatywne, będziemy odczuwać jeszcze przez długie lata. Historia służb specjalnych po 1989 roku to historia wyborów w warunkach niepewności, historia kompromisów, historia pytań, na które być może nigdy nie poznamy pełnych odpowiedzi. Musimy domagać się transparentności tam, gdzie jest możliwa, wspierać badania historyczne, nie akceptować łatwych odpowiedzi, ani tych mówiących o całkowitym sukcesie transformacji, ani tych twierdzących o całkowitej porażce, bo prawda, jak zawsze, leży gdzieś pomiędzy. Co wy myślicie o transformacji służb specjalnych w Polsce? Czy była rzeczywista? Czy służby naprawdę zerwały z przeszłością? Czy można było zrobić to inaczej? Jaka perspektywa historyczna jest najbliższa prawdy? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pamiętaj, to temat złożony, pełen niepewności. Nie ma prostych odpowiedzi. Szanujmy różne perspektywy. Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, bo historia wymaga od nas zadawania trudnych pytań i akceptowania złożoności tam, gdzie ona istnieje. Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.